Co? Na Bernał. No na Bernał. No i jedziemy właśnie na Bernał. Już jesteśmy z jakieś 100 km od Warszawy, więc jeszcze długa droga przed nami. Tak naprawdę mamy sporo drużyn jest ponad 30 drużyn, z czego tak naprawdę 9 drużyn to są drużyny z Polski. Niestety większość akurat tych kluczowych takich, czyli tych testowych dla reprezentacji są niestety w tej grupie 5-8, czyli tam gdzie również nasza grupa jest. Znaczy wyjdzie na to, że powalczyłem przed finałami, czyli że... No tak naprawdę w sensie do walki finałowej dojdzie i tak tylko jedna drużyna z Polski, jeżeli chodzi o tę drużynę z reprezentacji. Tam prawda w tej jeszcze grupie 1-4 tam też są jakieś drużyny z Polski, ale to tam nie ma tych tak jakby testowych, tam są już tylko klubowe. A no tak, tam Excalibur jest coś takiego. Tam jest Excalibur, tam jest Rycerz Sieraz 2, tam jeszcze jest trochę takich drużyn właśnie, jakichś takich naszych klubowych. Czyli jakby nie patrzeć, jakaś tam nadzieja, że oni też wejdą dalej. Nie, no jak najbardziej, no biorąc pod uwagę, że mamy naprawdę przeciwników, nie ma nikogo ze wschodu, mamy tylko zawodników z Niemiec, z Francji, skąd tam dalej mamy, chyba z Czech jest jakaś drużyna, no jest ich trochę, ale to jednak są takie drużyny, no nie te, z którymi przeważnie mamy problem, to pewnie najtrudniejsze i tak drużyny to będą pewnie z Francji, bo oni są najlepiej ogarnięci w tej chwili z tych drużyn zachodnioeuropejskich. No chyba największy progres robili. W sumie co roku, tak chyba od 2 czy 3 lat ich obserwujemy i co roku coraz lepiej. No w tym roku na Bitwie Narodów, tak, przecież pokonali Polskę 1, jeżeli dobrze pamiętam, tak? A potem Polska szła tym dołem jakby w tych barażach i tak dalej, ciągnęła dalej i dopiero potem drugi raz się spotkali, wtedy Polska wygrała i pokonała ich, ale to też był taki bardzo kontrowersyjny tam wynik. Wiem, że tam Francuzi mieli jakieś cały czas żale, że zostali lekko oszukani. Tak, mniejsza z tym i tak dzisiaj w dużo lepszym składzie jedziemy, nieporównywalnie lepszy niż było na Bitwie Narodów. No tak, stanowczo. Tak mamy tę naszą podstawę tych naszych 5 zawodników, w sumie 4 z kanabisów, do tego Artur nam powodzi. No a poza tym mamy tych 3 jeszcze nowych zawodników, których tak trochę testowo będziemy sprawdzać, jak oni będą działać teraz w takiej właśnie mocniejszej drużynie. Ja sobie że to bardzo dobrze wyjdzie, jestem naprawdę pewny tego. No mamy Piotrka, który na pewno bardzo dobrze się będzie z Tomkiem nam zamieniać w środku pola. Mamy Marcina, który będzie zamieniać ze mną lub z Mateuniem, on również z bronią drzewcową, więc będzie szedł z tego drugiego, będzie w tym drugim rzędzie i będzie miał tę możliwość inicjatywy wyjścia tak, wyjścia od razu z ciosem. No i jeszcze mamy jeszcze Smolara, który też będzie zastępować Ciebie, czy też Artura i będzie szedł w tej pierwszej linii bardziej. Ja tak sobie myślę, że nawet gdyby były drużyny wschodnie, to byśmy mieli spokojnie szansę. No na pewno. I że naprawdę byśmy na dobrze tam mogli poradzić. No te też uważam. Naprawdę mam mocny skład, no nie jest to może idealny, jeszcze ja tam mam jakieś pomysłów, kilka, kto by tam jeszcze mógł się znaleźć tak naprawdę w tej drużynie, no ale to akurat jedziemy z tym co mamy, ale to co mamy jest naprawdę dobre. No to dojechaliśmy na Bernał, jesteśmy właśnie już przed salą gimnastyczną, gdzie będziemy spać. Już widzieliśmy Marcina, widzieliśmy już Piotrka, więc część chłopaków już jest. No i każą nam czekać godzinę, zanim otworzą salę. Tak, jakiś turniej ping-ponga się kończy, ale mam nadzieję, że później już nam udostępnią salę. Dobra. Nie mogą iść. W końcu. Proszę bardzo, całe pole position. Tu jest łot. Czemu młot? Co, piłka? Nerehalný a druhou rukou měli štíty a vláčili se na střídačku po helmách. A widzę, że nie ma żadnego kluczowego polskiego zespołu. Tylko mamy, są, nie wiem co tam jest. Co środki mają szansę? Excalibur jest, tak? Środki widzą mnie w najgorszym składzie. A ty nie masz większości u siebie? Mam, ale my mamy 17 osób. Zbiera się. W Polsce dzisiaj chyba wyjdzie 6 sierot. To jest jeszcze 11 do wyboru.
No tak. a będzie 5 w środkach, ile będzie? Będzie 5 środek i to takich lepszych. Ja będę walczył tam, gdzie mam walczyć. No zobaczymy. Eksy jeszcze i Sieradz 2, no ale Sieradz, skoro jest tak, do jeden ktoś idzie, później Sieradz 1 i Sieradz 2, to Sieradz tak ma nie. Nie, raczej nie, raczej że będzie słabo tak naprawdę. Że Sieradz 1 jeszcze może być, bo tam chociaż będzie Olo się jednak pojawi, wiesz, takich trochę będzie tych, co nawet w ogóle nie brali udziału wcześniej, więc może być ok, ale dwójeczka raczej będzie już słaba. Dobra, jest godzina 8 rano, udało nam się wstać z rana, warunki wpaję na hali, jak na hali sportowej. Dosyć ciężkie były, trochę niewyspany, jestem przezdenerwowany, taki chętny do walki, bo energia jest. Poza tym tak, śmiesznie jest to, że przez noc pięknie spadł nam śnieg, wszystko jest zaśnieżone. I trochę Krzysztof zaczął się martwić, czy na pewno cała drużyna dojedzie, czy kogoś się wstrzymał ten śnieg. Bo już autostrady stały. Oj, Krzysztof, gdzie? Dobra, jedziemy na salę. Going on the women fighting. So, Agnieszka Łazota from Poland. Are you here? No jak widać sporo jest drużyn, właśnie była prezentacja, przywitanie wszystkich. No i na siebie ile to może być? 30 osób? 30 drużyn dużo, naprawdę, fajnie będzie. Dobry turniej. And then start with the first quarter final. So, die meisten Kämpfer sind schon bereit. Tak reasumując, taktykę mniej więcej znamy, czyli wychodzimy zawsze w pierwszym składzie tak samo, czyli wychodzę ja, znaczy tak, wychodzi Tomek w środku, ja z Robertem z jednej strony, z drugiej strony wychodzi Artur z Matuliem, w drugim starcie się zamieniamy, wy się zamieniacie między sobą, ty się zamieniasz ze mną lub Matuliem, to my już nie będziemy dogadać, ktoś w polu będzie wchodzić po to, za kogo wchodzimy. I będziesz zamieniać albo z Robertem, albo z Arturem. To jest takie, że tak. Czyli tych parę kroków przynajmniej naszych. Idzie środkowy z przodu, są dwie flanki. Te pilnują flanki, że to, żeby na pewno nie być żeby nie da się obejść z żadnej strony i tyle. Środkowy jest taki trochę rozpoczynający i on trochę musi kumać w prawo, w lewo, ale najważniejsze jest to, że on tam jakiś sposób, to on będzie jakby zaczynać walkę. Uważam, że tak kluczowe będzie to dla nas, że większość zawodników dla nich to jest już to, żeby nas złapali i upaść z nami. My tego nie chcemy. Więc jeżeli ktoś się na nas pcha,
nie wchodzimy w clinch, wyrzucamy tarczę czy broń do przodu i tu trzymamy i tu staramy się obalać przeciwnika, a nie wchodząc w clinch z ręką. Bo jestem przekonany, że połowa ludzi, w niektórych walkach, szczególnie jakieś, tak jak teraz mamy jakieś włochy i tak dalej, oni po prostu wysyłają pięć typów, często to żarczyło bez sensu, po prostu wpadają i to wszystko. Trzeba to na spokojnie. Po pierwsze, jak ktoś na ciebie leci, no to po pierwsze schodzisz w bok, jedną, drugą nogę podstawiasz i nie będą upadać. Byle się nie dawać klinczować, bo w klinczu to nie będą upadać z nami i dla nich, dla nich będzie wielkie zwycięstwo i wielka walka, od nas to w sumie jest taka liczba. Jak jesteście byli jakimiś sztywnymi ramami trzymani, róbcie to, co wiadomo, my z myśleniem o drużynie, a nikomu nie będzie nic narzucać, kto kogo bierze i tak dalej. Po prostu kumajcie, jesteśmy lepsi, mamy większe doświadczenie, lepszy sprzęt, możemy mocniej przypierdolić, dlatego po prostu nie ma powodu, żebyśmy mieli przegrywać takie walki. Na spokojnie wychodzimy, robimy to, co każdy z nas robi najlepiej i schodzimy, wygrywając. Proszę. Okrzyk! Jakiś mamy? Nie no, wyjemy! Czy Polska po prostu? Polska! Badaje Roberto rzuciła puklerz, mu wyleciał, więc też go posadzili. Jakoś słabo to wyszło. Bez sensu daliśmy, żeby oni przebiegli jakoś. Od razu jeden powinien zostawić. Aber die Polen benutzen dieses Turnier auch dazu, um ihre Nationalmannschaft auszuprobieren. Als Sichtung, wir haben hier also 3 Versionen einer möglichen 5 gegen 5 Nationalmannschaft aufgestellt. Ostatnią walka jest z Francją 1, to zmienimy się Aber natürlich auch die personellen Möglichkeiten Ostatnią dazu. walkę oglądamy i patrzymy, co na pewno wygrają. Patrzymy, co robią. Mateo, co robimy w ostatniej walce? No jak to co, dojeżdżamy ich. Ale patrzymy, jak Francuzi się biją, bo z nimi nie będzie walki. Tak. To był Queen. Okay, also hier auf Ihrer linken Seite Polen, der Favorit hier für dieses Jahr. Aber wer bis hierhin gekommen ist, wir haben hier von Mateusz einen sehr guten Stoß gesehen. Mateusz ist der mit der blanken Rüstung, ohne Waffenrock. Wir sehen hier wirklich Wahnsinn-Action, dritte Schläge. Die Leute sind aufeinander eingestimmt. Okay, die dritte Runde. Und hier gleich heftiger Schlagabtausch. Und da hat jemand seine Waffe verloren. Und haben Sie gesehen, wie schnell er sich wieder eine neue Waffe geholt hat? Wie koordiniert er das gemacht hat? So, wir haben hier vorne eine Einzelkampfsituation. Und da kommt er zur Hilfe. Aber er konnte sich noch retten. Was für ein grandioser Wurf. Schön das Bein reingestellt. Das macht man auch nicht einfach so ohne Rüstung. Das muss trainiert werden. Ja, und hier sehen wir den Einkämpfer in der Ecke mit der silbernen Rüstung. Silber in Tomic, in Schwarz. Sie kämpfen hier schon eine ganze Ewigkeit in der Ecke. Was für eine Kondition nach so einem langen, harten Tag, nach so viel Kämpfen, immer noch Vollgas geben, volle Power, immer noch Lust haben, aufkämpfen, hier den Sieg so nah vor Augen.
nami walka finałowa z Anglikami. Postanowiliśmy trochę zmienić taktykę, żeby zrobić większy pressing siłowy na nich, ponieważ to duzi, silni goście widać. Ja schodzę, zaraz mnie będzie Piotrek, który miał być naszym drugim środkowym, będzie po flance też szedł. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Und gleich geht's los. Artur, spokojnie! Es geht los, das Finale, das diesjährige Rise of the Knights. Polen gegen Großbritannien. Das ist der Bade pariert. Erst vorne Schläge gehen ins Leere. Ein Duell von Helle Manieren in der Mitte. Und ein Brite geht aber gefährlich. Der Mann hat professionelles Rugby gespielt. Das kann er. Jetzt er im schwarzen Panzer im Clinch gegen den Captain der Briten. Und da sind zwei Briten gegen drei Polen übrig. Und eine polnische Hellebarde kann drauf loshacken. Und der Brite ist zu Boden und Polen gewinnt die erste Runde. 1:0 für Polen. Meine Damen und Herren, das ist das erste Mal in diesem Turnier, dass Großbritannien eine Runde verloren hat. Das ist hier noch nicht passiert. Jetzt müssen die Briten hier mit einem Rückstand zurechtkommen. Es wird gewechselt. Taktisch wird nicht mehr viel geändert. Jeder weiß, was er zu tun hat. Einen Mann wechseln die Briten. Die Polen wechseln groß durch. Wir haben jetzt zwei Brüder, einmal in Schwarz in kleiner und einmal in Rot in größer, die beiden Stadetzky-Brüder auf dem Feld. Smoller aus Stettin wechselt auch noch aus. Und dann haben wir noch zwei große, schwere Leute aus dem polnischen Süden von Silesia. Mit der Hellebarde im Hintergrund, in der Vollplatte, in der silbernen Vollplatte, Mateusz. Die Briten stehen, wie sie immer gestanden haben, völlig ruhig, immer die gleiche Aufstellung. Luke, Nikolai, Paweł, Lukas. Jetzt wird sich belauert. Jetzt weiß man, hier geht es um alles. Und Löwfuß geht nach vorne. Schwerer Mann. Und er kriegt die Hellebarde in den Nacken. Geht zu Boden. Aber 1:1. Polnische Läufer. Ganz schnell. Gefahr zu bestolpern, weil er kommt raus. Immer noch 0:0. Kein Vorteil. Jetzt ein Vorteil für die Briten. 3:2 für die Briten. Und eine britische Hellebarde ist frei. Die beiden Hellebarden versuchen sich beide aus dem Stich zu nehmen. Jetzt wieder britische Hellebarde frei. Ganz schwingend, doch nicht. Der polnische Kämpfer kriegt die Hellebarde. Wenn man die Hellebarde hält, kriegt man den Schlag nicht ab. 2 gegen 1, 2 gegen 1. Und es wird gebreakt. Ein Break-Kommando, Break. Die Schiedsrichter ziehen das Spiel nochmal auseinander. So ein Clinch kann gefährlich werden. Das Spiel wird in die Mitte des Ringsformat verlagert. Jetzt wird noch diskutiert. War der britische Spieler am Boden oder nicht? Womit hat er da unten den Grund berührt? Das müssen die Schiedsrichter sehen und die Schiedsrichter haben sich entschieden. Und wir haben ein 1 gegen 1. Polen gegen Großbritannien.
Seite Robert Schatetzky. Sehr erfahren im Kämpfen 1 gegen 1. Voll gut Sportler. Der Mann hat Ausdauer. Da sehen Sie diese Schläge. Da ist Luft hinter, das spürt man unter Helm. Aber Duelle, immer eine Frage der Kondition. Kondition in Rüstung. Sehen, der britische Kämpfer schlägt Schläge ein. Aber hier geht es um die Entscheidung. Mit Schlägen wird diese Entscheidung nicht fallen. Ich bin extrem gespannt. Das ist wirklich ein würdiges Ende für das Finale. Doch die Briten haben da noch ein Wort mitzureden, ob das Ende sein wird. Das ist unglaublich für einen Kämpfer in dieser Position zu sein. Wir sehen, Robert will schlagen, der Brite will ringen. Er möchte im Nahkampf im Clinch die Entscheidung herbeiführen. Langsam meine ich auch konditionelle Schwäche schon erkennen zu können. Der polnische Kämpfer bewegt sich noch. Das wird lang. Die Körperanspannung, die Rüstung tragen, den anderen ringen. Oh, da ist diese Position, aber dann kommt er wieder raus. Da kommt er raus. Und der Brite hat einen Kopf, das ist gefährlich. Beide rennen sich an die Bande. Beide rennen sich an die Bande. Und dann kommen beide gehen zu Boden. Beide zu Boden. Unentschieden. Unentschieden. Wir brauchen noch eine Runde. Das Finale geht in die Verlängerung. Dem britischen Kämpfer muss aufgeholfen werden. Das war kräftezehrend. Aber Sie sehen die Professionalität hier beider Teams. Beide haben sofort durchgewechselt. Kein Problem, da muss auf keinen gewartet werden. Die Kämpfer sind schon wieder bereit. Sofort bereit für eine dritte Runde. Das ist unglaublich, wie kaltblütig die in ein solches Treffen hier gehen. Die Polen wechseln nochmal durch. Zwei Langwaffen auf polnischer Seite, eine auf britischer Seite. Sie sehen die Hellebarde der Briten hinter dem großen Mann postiert. Luke, der Mann mit dem Brillenhelm, beschützt den Hellebardier. Die Polen haben zwei Hellebarden. Das sind natürlich die Waffen, die auch durch einen Schlag einen Mann zu Boden schicken können. Je nachdem, wie man sie faktisch einsetzt, kann das über Sieg und Niederlage entscheiden. Und ein wenig geplänkelt. Man versucht hier Kämpfer in einen Kampf zu verwickeln. Hier eine Umkreisung. Und es wird halt ganz schwierig hier zu folgen. Überall ist was los. Duelle, eine britische Hellebarde ist frei. Über das ganze Feld. Und hier ein 2-2-Duell. Polen gegen uns. Und der Brite ist unten. Der Brite ist unten. Der Brite ist unten. Der Schiedsrichter zeigt es an. Eine 3-2-Situation. 3-2. Zwei Briten stehen noch. Hier geht es um die Entscheidung. Wenn Großbritannien hier verliert, ist es vorbei. Dort jetzt 3 gegen 1. Hier vorne, Nikolai muss sich lösen. Er muss aus dem Clinch rauskommen und seinen Mann zur Hilfe kommen. Nikolai muss da raus. Aber der polnische Kämpfer macht was richtig Schlaues. Er lässt sich mit ihm zu Boden fallen. Und dort hinten 2 gegen 1. 2 gegen 1, eine Überzahlsituation in der Ecke.
Das ist einfach nur noch ein zähes Ringen. Und ein Brite steht noch, und zwar Polen. Er ist unten mit einem mächtigen Schlag. Entscheidet Krzysztof Szatetzki dieses Finale. Polen gewinnt das diesjährige Rise of the Knights. Ein wirklich unglaubliches Finale, ein großer Krimi. Polen gegen Großbritannien. Genau jetzt sieht man Ihnen auch die Erleichterung an. Das war alles gar nicht so selbstverständlich hier. Und Sie sehen, für die Jungs ist das kein Beinbruch. Man gewinnt, man verliert. Aber auch man sich hier mit einer Hellebarde von 3 Kilo Gewicht aus dem Leben kegelt. Die Jungs sind trotzdem Freunde. Marchewka zwycięstwa. Spokojnie tam. Man gratuliert sich. Sie sehen da lachende Gesichter. Meine Damen und Herren, das war zwar das Finale, aber bevor wir zur Siegerehrung kommen jetzt die Gruppen- und Massenkämpfe. Jak widać udało się. Ja się cieszę, że sobie są zadowoleni z tego miejsca. Richtig Powinni Kämpfer być. Było blisko, ale jednak daliśmy radę, jak zawsze. und versuchen nochmal ganz große Schlachten zu setzen.